pierwsze, wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Na przewodniczącego szefa tej komisji na wniosek ministra sprawiedliwości, który wśród ministrów jest gospodarzem tej komisji, powołujemy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pana generała Jarosława Strużyka. Państwo musicie go dobrze pamiętać. To był w swojej bogatej karierze dyplomata, oczywiście wojskowy, dowódca wojskowy, wiceszef wywiadu NATO, a także naukowiec, doktor od spraw nauki o bezpieczeństwie. Człowiek bardzo kompetentny i jego zadaniem będzie koordynacja komisji, która będzie składała się, o czym rozstrzygniemy ostatecznie w przyszłym tygodniu, z 9 do 13 uczestników i rekomendować w skład tej komisji kandydatów będą ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i koordynowania działalności służb specjalnych, a więc pan minister Tomasz Siemoniak będzie rekomendował 2 osoby do tej komisji: minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Tu, żeby uprzedzić znaki zapytania i spekulacje, będziemy chcieli także zbadać ewentualny wpływ na media. Nic nowego, wiemy dobrze, że ta rosyjska, białoruska dywersja w Polsce i w Europie, ona także dotyczy kwestii szeroko pojętej komunikacji społecznej. Minister finansów, minister spraw zagranicznych, aktywa państwowe i informatyzacja. Nie ministrowie będą członkami tej komisji, nie pracownicy ministerstw, to nie jest wykluczone, ale to nie jest w żaden sposób warunek. Będę oczekiwał, zresztą jestem w stałym dialogu z ministrami, oczywiście przede wszystkim ekspertów od poszczególnych dziedzin. Jak już wspomniałem, będę oczekiwał pierwszego raportu, na pewno po wyborach, żeby nie mieszać pracy komisji z kampanią wyborczą. Też wspomniałem Państwu już, że komisja będzie działała dyskrecjonalnie, nie będą to medialne przesłuchania, nie będzie mediów w czasie prac tej komisji, natomiast będziemy systematycznie informować o efektach pracy tej komisji. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach i związane były z takimi czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami, często opisywanymi przez media, ale bez finału, bez konkluzji, że większość tych spraw znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie, bo to nie jest komisja śledcza. To będzie komisja, która będzie rejestrowała te zdarzenia, fakty, uporządkuje wszystkie dane dotyczące tych najbardziej bulwersujących, zagadkowych i niebezpiecznych czasami zdarzeń, a efektem pracy tej komisji będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury i opinie na temat tego, dlaczego zaniechano badania tych spraw w poprzednich latach. I nie ma znaczenia, za jakich rządów te rzeczy się działy. Ja będę, i taki jest też generał Strużyk, i tacy będą członkowie komisji, będą mieli za zadanie bycia niezależnym i intelektualnie, i politycznie w swojej pracy. Bardzo bym chciał, żeby dzięki pracy tej komisji atmosfera w Polsce, życie publiczne w Polsce zostało uwolnione od tego nieznośnego już ciężaru spekulacji, domysłów, setek publikacji, audycji telewizyjnych, dziesiątek książek na ten temat. Przez te lata mieliśmy ocean informacji o domniemanych, faktycznych, być może nieprawdziwych informacji o wpływie rosyjskich i białoruskich służb na działania polityków lub urzędników wyższego szczebla. I dlatego będziemy czekali na szybkie efekty pracy tej komisji. Temat bezpieczeństwa. Pozostańmy jeszcze chwilę przed tym tematem.
Na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych odebrałem szczegółową informację na temat wykorzystania dodatkowych środków, jakie przekazałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i także informacje na temat rekonstrukcji tych regionalnych struktur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wskutek już podjętych działań mogę powiedzieć, że niedługo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie miała taką strukturę jak przed tymi zmianami, dokładnie taką regionalną strukturę jak przed tymi zmianami, które zostały wprowadzone za pani premier Szydło. Mówię tu o likwidacji, redukcji tych części Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które pracowały w terenie. To jest zresztą początek wzmacniania służb specjalnych, w tym Agencji Wywiadu i ABW. Te potrzeby są większe i rozmawiałem dzisiaj z szefami obu służb. Będziemy dalej pracowali nad wzmocnieniem możliwości Agencji Wywiadu, począwszy od kadrowych, i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odebraliśmy także informację dotyczącą sytuacji na granicy Polski z Białorusią. O tym już wczoraj mówiłem w studiu telewizyjnym. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie i to jest oczywiście niepokojący scenariusz, potwierdzenie tego, że presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. W tej chwili te dane są naprawdę bardzo precyzyjne dane, bardzo niepokojące. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Inaczej niż to było na początku tej presji migracyjnej, tego napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj to państwo rosyjskie i tutaj nie mamy już żadnych wątpliwości. I to nie jest moja intuicja. To są fakty zgromadzone także przez nasze służby. Że dzisiaj to państwo rosyjskie i to państwo rosyjskie, nie jakiś czarny biznes, stoi za organizacją rekrutacji, transportu, a później prób przemytu tysięcy ludzi z krajów, i tu się też nastąpiła zmiana, bo w tej chwili są to głównie takie kraje jak Somalia, Erytrea, Jemen, Etiopia. I tam placówki rosyjskie pracują pełną parą na rzecz rekrutacji tych grup. One później, korzystając z pośrednictwa jednego z państw arabskich, trafiają z tego państwa najczęściej do Moskwy drogą lotniczą i stamtąd w sposób zorganizowany transportem kołowym lub kolejowym trafiają na Białoruś. Informacja z wczoraj, wynikająca z naszej współpracy ze służbami sojuszniczymi. W tej chwili zlokalizowano kilka miejsc koncentracji na terenie Rosji, koncentracji dużych grup tak zorganizowanych migrantów. Mówimy tu o tysiącach ludzi. Mówię o tym dlatego też, żebyśmy sobie uświadomili, jak wymagającą, ciężką, czasami już niebezpieczną służbę mają nasza Straż Graniczna, Policja i wojsko na tej granicy. Jak ważne jest pełne zabezpieczenie granicy z Białorusią, a oczywiście w perspektywie także granicy z Okręgiem Królewieckim, z Rosją. Ona jeszcze w tej chwili nie jest tak wrażliwa, jeśli chodzi o presję migracyjną, ale w każdej chwili może się to zmienić. Jest to oczywiście część tego wielkiego projektu, jakim jest Tarcza Wschód, czyli tego projektu bezpieczeństwa, czyli częściowej fortyfikacji i umocnień na polskiej granicy wschodniej. Cały czas toczą się sprawy. Nasze służby pracują tutaj naprawdę bardzo wydajnie, jeśli chodzi o te próby sabotażu i dywersji na terenie Polski i państw sąsiednich. Głównie Litwa, Łotwa są tutaj zagrożone. O tym też już mówiłem publicznie. Informowałem wczoraj o aresztowaniu 9 osób. Dzisiaj w nocy zatrzymano kolejne 3 osoby. Chcę uzyskać państwa zrozumienie. Mówię tutaj do wszystkich ludzi mediów w Polsce. Bardzo bym prosił, żeby w mediach nie pojawiały się spekulacje albo niesprawdzone informacje na temat aktów sabotażu i działań naszych służb. My będziemy, i proszę tutaj też o zrozumienie, będziemy informowali na tyle, na ile to jest możliwe i celowe o działaniach naszych służb.
Tak jak powiedziałem, sytuację mamy naprawdę pod kontrolą i efektywność działania służb jest nie tylko w mojej ocenie naprawdę imponująca. Ale one muszą działać w dyskrecji. I dlatego przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nie spekulowali w przestrzeni publicznej o tym, które ze zdarzeń, jakie mają miejsce w Polsce, są być może efektem działań obcych służb, w tym służb rosyjskich i białoruskich. W ścisłym porozumieniu z szefami służb i z ministrem koordynatorem, z tym panem ministrem Siemoniakiem, będę przekazywał to, co możemy przekazać opinii publicznej. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że aktywność rosyjskich służb, także współpracujących z białoruskimi służbami, ona jest duża i nie ma się co czarować. Myśmy o kilku zdarzeniach informowali. Mamy także dzisiaj prawo przypuszczać, to jest może złe słowo, ale sprawdzamy wątki. One są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Mary Wilskiej. I postępowanie w tej kwestii trwa. Ale bardzo bym prosił wszystkich, żebyśmy nie dodawali tu jakichś kolejnych domysłów, bo tak jak wspomniałem, nasze służby pracują efektywnie, ale muszą pracować w dyskrecji i ja będę Państwa informował o tym, o czym mogę i powinienem informować opinię publiczną, ale nic więcej. Jeśli chodzi o... Przy okazji Mary Wilskiej rozmawialiśmy przez kilka dni z panią minister Dziemianowicz-Bąk, z panem ministrem Jakubem Jaworowskim, to jest nowy minister, przypominam, aktywów państwowych. W jaki sposób możemy pomóc szybko tym, którzy stracili swoje miejsca pracy, czy swoje stoiska, swoje mini zakłady właśnie tam na Mary Wilskiej skutek pożaru. Od najbliższego czwartku, to jest od 23 maja, przedsiębiorcy poszkodowani w pożarze centrum handlowego przy Mary Wilskiej mogą zwracać się po wsparcie w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Podskarbińskiej 25 w Warszawie. Wsparcie będzie obejmować doraźną pomoc finansową dla jednoosobowych działalności gospodarczych i to jest 2000 zł. Dla każdego, który się zgłosi, potwierdzi, że stracił to swoje stoisko. Środki pochodzą z Agencji Rozwoju Przemysłu, a także będą mogli ubiegać się bez jakiejś zbędnej biurokratycznej procedury o dofinansowanie. I chodzi o dofinansowanie dla przedsiębiorców części wynagrodzeń pracowników do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia przez 3 miesiące. A więc straciłeś to stoisko, zatrudniałeś ludzi, nawet jeśli tych ludzi zatrudniasz gdzie indziej, bo czasami są to przedsiębiorcy, którzy dysponują także innymi miejscami, na przykład handlu, ale biorąc pod uwagę straty, będziemy płacili połowę minimalnej pensji przez 3 miesiące twoim pracownikom. W tym samym punkcie przedsiębiorcy poszkodowani w pożarze będą mogli złożyć wniosek o ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Minister finansów poinformował mnie także, że przygotowane są ulgi i odstąpienia od płatności podatków właściwych dla tego typu działalności na czas odbudowy tych stoisk. Ostatnia informacja, zanim Państwo będziecie zadawali pytania, to jest informacja, która mnie bardzo dotknęła, bo dotyczy konkretnie tego miejsca, nie tej sali, ale kancelarii, mojego biura, gdzie codziennie pracuję. Szefem Rządowego Centrum Legislacji. Wiecie, to jest właściwie serce Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i całego rządu. I tam pracują ludzie, którzy mają przygotowywać nowe ustawy, nowe regulacje prawne, sprawdzać propozycje nowych regulacji prawnych. W czasach tych ostatnich miesiącach Prawa i Sprawiedliwości szefem Rządowego Centrum Legislacji był pan Krzysztof Szczucki. Znana osoba, także Państwo pewnie go znają, dziś także aktywna politycznie, jeśli dobrze pamiętam, chyba kandydująca także w tych wyborach. W czasie
kampanii do parlamentu krajowego, teraz mówię o jesieni, Ubiegłym roku. o tych kilku miesiącach kampanii wyborczej ubiegłego roku, od wczesnego lata do zimy. Pan Krzysztof Szczucki, będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił na tych kilka miesięcy 6 pracowników, którzy nie świadczyli tu żadnej pracy. Ani w RCL-u, ani w żadnej innej podległej tutaj instytucji. Nie logowali się nawet w komputerach. Tych 6 pracowników organizowało kampanię wyborczą panu Szczuckiemu. W ciągu tych kilku miesięcy wypłacono im 900 000 złotych. Skierowaliśmy sprawę, wniosek do prokuratury 3 dni temu. W kilka miesięcy 900 000 na kampanię. Do tego dodatkowo 120 000 złotych na gadżety wyborcze, na tego typu i także eventy. Nieprzypadkowo wszystkie, to brzmi w ogóle dość, przyznacie, osobliwie, była kampania reklamowa i różne eventy, które promowały legislację. Tak to się nazywało. Wszystkie miały miejsce w okręgu wyborczym pana Szczuckiego. To jest ilustracja, bo takich sytuacji, jak wiecie, jest więcej. To wyście pisali ostatnio o złotych chłopcach Morawieckiego, którzy zarabiali z kolei na bardzo drogiej, naprawdę wielomilionowej kampanii antywojennej. Cała ta kampania polegała głównie na tym, żeby wyciągnąć kolejne dziesiątki milionów złotych z publicznej kasy. To jest właściwie każdego tygodnia trafiamy na tego typu kwiatki i sytuacje, dlatego ja nie chcę Państwa tym zanudzać, ale chciałbym, żebyście mieli świadomość, że praca moich urzędników tutaj polega też bardzo często po prostu na czyszczeniu brudu, jaki został po naszych poprzednikach. Dziękuję. Jakbyście pozwolili ze względu na kondycję mojego gardła i układu oddechowego, żebyśmy skrócili tę turę pytań do niezbędnego minimum. Tak, po jednym pytaniu, bardzo proszę, po jednym. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan wniósł o nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i ministra obrony tego kraju, stawiając ich na równi z terrorystami Hamasu, którzy również, wobec nich również wniesiono o nakazy aresztowania. Amerykański prezydent Joe Biden wyraził oburzenie tą decyzją. Chciałem zapytać o pana ocenę tej sytuacji. W rzeczy samej nie dlatego, że takie zdanie ma prezydent Joe Biden, ale jest rzeczą zupełnie oczywistą, że mamy do czynienia z nieakceptowalnym takim symetryzmem politycznym. No, powstaje dramatyczne pytanie, dlaczego nikt nie uznał wcześniej, zanim wybuchła wojna w Gazie, aby wystosować nakaz aresztowania, jeśli chodzi o liderów Hamasu, organizacji terrorystycznej. Zrównywanie, ja nie jestem fanem premiera Netanyahu, znam go bardzo długo. Mogę powiedzieć, że na początku jego kariery premierowskiej lata temu nawet się w jakimś sensie przyjaźniliśmy politycznie, ale ewolucja polityczna premiera Netanyahu każe mi być bardzo, bardzo sceptycznym wobec tego, co robi. Uważam, że jest osobą w dużej mierze współodpowiedzialną za kryzys, tą nową fazę kryzysu na Bliskim Wschodzie. Już nie mówiąc o polityce wewnętrznej, pamiętamy wszyscy oburzenie, protesty izraelskiej opinii publicznej w czasie tej jego kadencji. Ale próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu, to jest to samo i angażowanie do tego instytucji międzynarodowych, których neutralność i obiektywizm powinny być głównym atutem, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna, też tak uważam. Kolejne pytania? Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Panie premierze, czy ta komisja będzie wzywała na przesłuchania i co konkretnie oznacza stwierdzenie informacyjna pętla wokół Antoniego Macierewicza, którego pan użył wczoraj? Informacyjna pętla oznacza informacyjną pętlę. To znaczy jest coraz więcej informacji, one wymagają tylko uporządkowania i między innymi komisja tym się przecież też będzie zajmowała. I chciałbym, żebyśmy, ja wiem, można nawet się zaśmiać, kiedy się słyszy takie sformułowania, ale mi wcale nie jest do śmiechu, bo naprawdę musimy wyjaśnić, jakim cudem ten człowiek, o którym wszyscy w Polsce wiedzą,
że robił rzeczy osłabiające w sposób dramatyczny możliwości obronne państwa polskiego, który zaczął kolejny etap swojej kariery od ataku na siedzibę jednej z placówek natowskich w Polsce, który wprowadzał w najbardziej newralgiczne miejsca ludzi, którzy nigdy nie ukrywali swoich prorosyjskich, tak radykalnie prorosyjskich sympatii. Więc najwyższy czas, żeby te informacje pozbierać, wyjaśnić i sprawdzić źródła informacji, które dotyczą Macierewicza, także te dotyczące rozbrajania polskiej armii i w tym sensie te informacje będą moim zdaniem dyskwalifikujące dla Antoniego Macierewicza. Taka jest moja opinia. Ale po to jest komisja, żeby mieć tutaj już jasno, tak czarno na białym, co się zdarzyło i kto odpowiada za te zdarzenia w sposób bezpośredni i pośredni. Więc tutaj nie mam nic do dodania, poza tym, że ten ponury cień, jaki Macierewicz rzuca na Polskę i na bezpieczeństwo Polski, on musi zniknąć. Znaczy to w ogóle już nie może być tak, że duże państwo europejskie, że ktoś tak jak Macierewicz bawi się właśnie w kotka i myszkę z dużym państwem europejskim, jakim jest Polska. To się musi skończyć. Ta komisja to nie jest komisja śledcza, ona nie ma uprawnień śledczych, ona nie będzie nikogo wzywała. To jest analiza materiałów, analiza dokumentów, tych dokumentów, które są w dyspozycji wszystkich służb specjalnych, prokuratury, analiza mediów, bo tak naprawdę naszym zadaniem nie jest wskazywanie, nie jest tej komisji, nie jest szukanie i śledzenie ludzi, kto jest winny. Jak zauważyliście, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby efektem pracy tej komisji było na przykład zakaz kandydowania Jarosława Kaczyńskiego do parlamentu. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. My musimy naprawdę wszystkie te gęste chmury, jakie zawisły nad tą sprawą, musimy je rozgonić i musimy zobaczyć prawdę taka, jaką ona jest w rzeczywistości. Ale to nie jest komisja, ja nie jestem nowoczesny McCarthy, to nie będziemy ścigać przeciwników politycznych. Chcemy, żeby ludzie mogli z takim pełnym oddechem powiedzieć, Polska, a szczególnie polskie władze są wolne od nacisków czy jakichś dziwnych, niejasnych wpływów obcych służb, w tym Rosji i Białorusi. Także, a konsekwencją dopiero pracy tej komisji mogą być i będą z całą pewnością działania służb i prokuratury. Czy w sprawie Maliewskiej ktoś został zatrzymany i czy są jakieś ewentualnie Wszystko, co miałem w tej powiązania? sprawie do powiedzenia, Następne powiedziałem. pytanie, proszę. Dzień dobry, Karol Dermoros, Polskie Radio. Panie premierze, czy w związku z tym programem Tarcza Wschód przewidywane jest zaminowanie wschodniej granicy? O to między innymi apeluje były premier Morawiecki. Chodzi tutaj o wypowiedzenie traktatu ottawskiego, czyli tego porozumienia dotyczącego stawiania min. Tak? Chcemy i zbudujemy bardzo nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesną, która skutecznie będzie zapobiegała ryzykom, które naciągają ze wschodniej strony, ale która nie wyłączy całego pasa polskiej ziemi z życia. Ja bardzo bym chciał, żeby ludzie, a także ci, którzy przyjeżdżali tam na przykład w charakterze turystów na Podlasie, na północne Mazury, żeby nie czuli się w jakimś krajobrazie wojennym. Nie, na razie nie przewidujemy zaminowania i nie przewidujemy polskiej inicjatywy, jeśli chodzi o zmianę prawa międzynarodowego w tej kwestii, ale gwarantujemy to, że polska granica wschodnia będzie najnowocześniej strzeżoną granicą w Europie. I w dodatku, że zrobimy to za europejskie pieniądze w dużej mierze, nie tylko za polskie. Cała Europa musi zrzucić się na te nowoczesne instalacje. Dzień dobry, Adrian Borowski, Telewizja Republika. Panie premierze, jakbym mógł prosić o komentarz do sytuacji rolników protestujących w Sejmie. Kolejni rolnicy trafiają do szpitali w sytuacji zagrożenia ich życia, no i oni cały czas proszą o spotkanie z panem i czy czuje się pan komfortowo w związku z tą sytuacją, że ci rolnicy protestujący trafiają do szpitali? Dziękuję. Ja już w sprawie rolników, a konkretnie rzecz biorąc protestujących w Sejmie, działaczy, wypowiadałem się. Chcę tylko dodać coś, co być może, nie wiem czy państwo o tym wiedzą, ale minister Czesław Siekierski proponował, rozmawiał z nimi, proponował spotkanie, więc ja nie jestem przekonany, że tak naprawdę działaczom związkowym tej grupce, która
okupuje jedno z pomieszczeń sejmowych, że chodzi o wyjaśnienie jakiegokolwiek problemu czy załatwienie jakiegoś problemu. W związku z tym no, życzę wszystkim dobrej kondycji zdrowia. Uważam, że nie warto narażać dla manifestacji politycznych własnego zdrowia, więc nikt nie czuje się komfortowo w takiej sytuacji. Nie życzę nikomu takich zdarzeń. Mam nadzieję, że także ci, którzy zdecydowali się na tę akcję, zrozumieją, że wszystko jest do załatwienia w normalnym trybie. Takim normalnym trybem jest choćby spotkanie z ministrem rolnictwa, czy u niego w resorcie, czy w Centrum Dialogu. Nie ma z tym żadnego problemu. Ja na co dzień i tak zajmuję się tymi sprawami wsparcia dla rolników. Teraz mamy bardzo poważny problem do rozwiązania, jakim są konsekwencje, te ewentualne konsekwencje przymrozków, gradobicia, więc ciągle też szukamy sposobów, jak pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. A ta polityczna manifestacja, każdy robi, co uważa za stosowne, ale ta polityczna manifestacja w Sejmie to nie jest obrona interesów rolników, tylko polityka i no, trudno mi wziąć odpowiedzialność za działania moich politycznych oponentów. Niech oni biorą za siebie odpowiedzialność, tak jak ja biorę za siebie. Bardzo proszę. Natalia Ojewska-Bloomberg. Panie premierze, pytanie o europejską kopułę żelazną. Powiedział pan wczoraj, że pracuje pan wspólnie z premierem Grecji nad listem, który ma być wysłany do instytucji europejskich. Co konkretnie ma zawierać ten list i kiedy chciałby pan, żeby stał się on przedmiotem dyskusji w instytucjach unijnych? Wczoraj ustaliliśmy właściwie ostateczną wersję tej korespondencji. Jutro przekażę państwu, znaczy nie będę opowiadał o tym, tylko zobaczycie państwo treść tego listu. Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Panie premierze, mówi pan o zatrzymaniu kolejnych osób zaangażowanych w akcje dywersyjne. Czy ma pan informacje na temat nowej 5-osobowej grupy dywersyjnej, której członek miał zostać zatrzymany w ostatni weekend w podwarszawskich Ząbkach? Czy tutaj służby panu coś przekazały? Ponoć jest to efekt pracy specjalnego sztabu przy Komendzie Głównej Policji, który powstał zaraz po pożarze hali na Marywilskiej. A propos braku spekulacji. Właśnie bardzo proszę o to, żeby nawet w formie pytań, ja wiem, że państwo zrobicie to, co uważacie za stosowne, ale uwierzcie mi, mam na uwadze wyłącznie bezpieczeństwo i skuteczność działania naszych służb. Takie pytania też sugerują pewne zdarzenia. Ja nie będę tego komentował i prosiłbym bardzo właśnie nie kreować zdarzeń, tylko polegać na tym, co będziemy mieli oficjalnie w tych sprawach do powiedzenia. Nic więcej nie mam do dodania. I 2 ostatnie pytania będą. Dzień dobry panie premierze, Magdalena Rataj, TVP Info. Chciałam dopytać jeszcze o Tarczę Wschód, o to jak będą wyglądały te umocnienia na granicy i czy one mają powstrzymać tylko migrację, czy może też wojska agresora. Dziękuję. Jeśli chodzi o Tarczę Wschód i te fortyfikacje, one są elementem odstraszania i obrony przed potencjalnym agresorem. One nie mają nic wspólnego z zaporą tą antymigracyjną. Siłą rzeczy ze względu na topografię, na logistykę, one będą jakby skoordynowane, ale Tarcza Wschód ma być systemem, który skutecznie odstraszy kogokolwiek, kto miałby pomysł, aby od wschodu Polskę zaatakować. I myślimy o bardzo nowoczesnej takiej kompozycji różnych form obrony naszego terytorium w pasie przygranicznym. To jest od takich działań bardzo środowiskowych, naturalnych, o tym już mówiłem, a więc częściowe zalania tam, gdzie to nie przynosi jakichś negatywnych konsekwencji dla ludzi, dla gospodarki czy dla natury. To mogą być i zalewy, i mokradła. To są tam, gdzie to jest możliwe, gęste lasy. To są fortyfikacje, to są zapory przeciwczołgowe, to są nowoczesne instalacje podziemne, to są schrony dla ludności w pobliżu tej instalacji. Ja mam cały katalog nazw bardzo specjalistycznych, ale to jest oczywiście, czy może nawet przede wszystkim elektronika, obserwacja i to także w głąb terenu potencjalnego przeciwnika. Ja poproszę może, że rzeczywiście, skoro państwo jesteście zainteresowani też bardziej technicznymi szczegółami, poproszę, żeby jeszcze w tym tygodniu taką prezentację Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało i może w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia na takim większym ekranie zobaczycie państwo, no oczywiście nie wszystkie szczegóły. Tutaj od razu chcę powiedzieć, że my mówimy i będziemy o tym mówili głośno i to, co jest możliwe, będzie prezentowane publicznie, bo to ma mieć także funkcję odstraszania.
nie tylko obronną. Cała nasza de facto strategia w tej chwili i polityczna, i geopolityczna, ale też inwestycje, one mają na celu odsunięcie wojny od Polski. Nie wygranie potencjalnego konfliktu, no bo to jest ostateczność. My nie chcemy, żeby wojna dotyczyła bezpośrednio Polski. Więc będziemy o tym informowali i będziemy demonstrowali naszą siłę i odporność, bo chcemy, żeby był to czynnik odstraszający. Ale oczywiście, i tutaj pewnie będzie więcej tajemnic i dyskrecji, te fortyfikacje i uzbrojenie granicy będzie miało także funkcje stricte obronne na wypadek odpukać bardziej dramatycznego scenariusza. Maciej Kluczka, Radio Tok FM. Panie premierze, ustawa o obronie cywilnej, prace nad ustawą i nad tym, żeby ona była przeprocedowana przez parlament się opóźniają. Z informacji naszej reporterki wynika, że nie marzec, to już jest faktem, ale bardziej czerwiec. Czy pan może zapewnić, że faktycznie minister Kosiniak, wicepremier razem z rządem przygotuje na czerwiec tę ustawę? Bo są informacje, że finansowanie potrzebne do stworzenia obrony cywilnej jest tutaj zagwozdką, no a teraz Tarcza Wschód i wiele miliardów złotych, więc pytanie, czy rząd wysupła pieniądze na tę obronę cywilną do czerwca na przykład? Ja MSW. patronowałem tym ważnym rozmowom jeszcze poprzedniego ministra spraw wewnętrznych administracji, bo to on, nie MON, MSWiA jest gospodarzem tej ustawy o ochronie ludności cywilnej. Bo to jest ustawa o ochronie ludności cywilnej, a nie o obronie cywilnej. I no, finałem tych jakby konsultacji, narad była między innymi wstępna decyzja o tym, że na ochronę ludności cywilnej przeznaczymy 0,3 PKB jako taką stałą publiczną daninę na rzecz ochrony cywilnej. Jak wiadomo, no, musimy zacząć też od przeglądu schronów, od zmian w prawie budowlanym, tak żeby, bo to jest najszybszy i de facto najmniej kosztowny sposób jakby wyposażenia szczególnie polskich miast w miejsca, które mogą służyć jako schrony. To są inne typy stropów w normalnym budownictwie cywilnym, które powinny umożliwić i trochę takich korekt, powiedziałbym, planistycznych i będziemy mogli szybko uzyskać no, wyraźny wzrost liczby takich miejsc schronienia. Ja między innymi, niedługo, za chwilę będę rozmawiał z marszałkiem Hołownią także o współdziałaniu rząd-parlament, jeśli chodzi o najbliższe ustawy i też poproszę dzisiaj o spotkanie jeszcze byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, żeby mi zrelacjonował, które punkty mogą powodować to opóźnienie. Ja nie chcę tego opóźnienia, więc środki zapewnimy. Ten projekt jest gotowy, natomiast kluczowe pytanie jest, jak szybko projekt, czyli te idee zebrane w rozmowach między MON-em a MSWiA, żeby one się jak najszybciej zamieniły w projekt ustawy. To nie jest zwłoka, nie jest zła wola, to nie jest jakaś niechęć kogoś w Sejmie czy w rządzie, tylko ponieważ to jest duża ustawa, to jest skomplikowany projekt. Więc trochę czasu kosztuje także w Rządowym Centrum Legislacji, mimo że szef RCL-u, pan minister Berek, nigdy żadnej kampanii nie prowadził, korzystając ze środków RCL i jest cały dedykowany tej pracy tutaj, ale też będzie potrzebował trochę czasu, więc może to będzie czerwiec, nie wiem, ale to nie są zbędne opóźnienia, tylko po prostu tego wymaga praca nad tą ustawą. Ale ja nie widzę, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktoś w Sejmie był przeciw tak oczywistej potrzebie jak wzmocnienie ochrony ludności cywilnej na wypadek jakichś zdarzeń. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.